Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę mój przepis na kulki krylowe. To jest taki kryl, tu jest krewetka, tu jest też mączka rybna. Bardzo fajna kulka. Rok temu robiłem ją, ale o wiele mniejszą partię. W tym roku się zdecydowałem zrobić większą, ponieważ kulka mi się sprawdziła i chciałbym się z Wami tą kulką podzielić. Tu mam przepis. Co my tu będziemy mieli? Miks bazowy, mączka z kryla, LT, mączka z krwi, krewetkowa, Predestet, Proteix już nie mam, prażone konopi, Birtwurt, sorga też nie mam. Jak widzicie, miks bardzo prosty. Zaczniemy sobie oczywiście od sypania mączki krylowej. Mączki krylowej ogólnie nie można zbyt dużo dać, to się maksymalnie daje do 10% na kilogram miksu, ponieważ kulki mogą nam później troszeczkę pływać. Ponadto mączka krylowa ma tak niesamowicie mocny aromat, że pachnie bardzo intensywnie, że nie musimy się martwić, że nam ta mączka krylowa gdzieś w miksie zginie, jeśli nie damy oczywiście jakichś horrendalnych ilości innych mączek. Następnie dajemy 50 g mączki rybnej LT94. Ja sobie robię tutaj na pół kilograma, ponieważ z tego wyjdzie mi około kilograma kulek i taka ilość jest dla mnie w zupełności wystarczająca. Więc do 90 g. Ok. Następnie mączka krewetkowa i tutaj będzie ich troszeczkę więcej, bo już 80 g. Liczmy, że jest 100, to do 180 sobie ją wsypiemy. Mączki krewetkowej mam dość sporo. Fajna, tłusta, słuchajcie, mączka. To będzie taka... O, słuchajcie, niech będzie. Dam po prostu troszkę więcej miksu. Zobaczę, jak się będzie rolować. Te 10-20 gram w jedną czy w drugą stronę nie robi takiej ogromnej różnicy, ponieważ mączki krewetkowej możemy dać nawet dość sporo. Nie wiem, czy tu ją mam wpisaną. Do 25%. Więc spokojnie mogę dać jeszcze więcej, więc nie ma problemu. Następnie dajemy mączki Predestet 40 g. Choć ta mączka Predestet się po prostu nie kończy, nie? Ja używam już drugi sezon, naprawdę nie chce się skończyć. Mega wydajna mączka, a bardzo fajna. Czyli do 230 dajemy Predestet. Tyle wystarczy. Teraz damy sobie troszkę prażonych konopi, mianowicie 20 g. Czyli do 250 prażonych konopi, żeby troszeczkę ta kulka lepiej nam pracowała. Jak damy więcej, nic się nie stanie. Ok. Teraz Birtwooda również 20 g. 282. Też jest w porządku. Kulka będzie nam po prostu bardziej pracować. Co tutaj jeszcze, słuchajcie, mogę dodać? Oczywiście drożdże piwne, które ja dodaję do każdej mojej, słuchajcie, mieszanki. I tego do 5%, czyli damy jakieś 20 g, czyli do 300 g drożdży piwnych. Aha. Kurczę. Idealnie. Nawet jak się wysypało, słuchajcie. Ja bym chciał troszkę ten mój miks, że tak powiem, dopalić. A czym to zrobię? Zrobię to, słuchajcie, sobie takimi przyprawami. Ale tego dosłownie daję łyżkę. Starczy. Tego się więcej nie daje. Ja chcę, żeby po prostu gdzieś ta pikantność była delikatnie wyczuwalna. A naprawdę, uwierzcie, kręci to mega w nosie. I słuchajcie, miks jest tak naprawdę gotowy praktycznie. Dajemy jeszcze łyżkę betainy, w sensie łyżeczkę soli. Łyżeczkę nie za dużą plazmy. Nie było jej co prawda tutaj napisane w przepisie, ale wiem, że zawsze dawałem, tylko nie zmieniałem tego jeszcze na coś po prostu innego. Ok, teraz mieszamy to z miksem bazowym i będziemy się brać do rolowania. Z racji, że jest to mniejsza ilość, to mogę tutaj dosypać, więc pół kilo wsypuję do 800 gram. Trzeba to teraz pomieszać. I nie pozostaje nam, słuchajcie, nic innego, jak zmieszać to cudo z jajkami i zabierać się za rolowanie.
Słuchajcie, miksy są już zrobione, są pomieszane. Za chwileczkę będziemy przygotowywać się do mieszania miksu z jajkami, ale tutaj chciałbym się troszeczkę zatrzymać i trochę Wam o tych jajkach, o konserwancie opowiedzieć. Ten fragment będzie taki sam dla wszystkich kulek, więc jeśli go widzieliście, możecie go śmiało przesunąć. Jeśli nie, to myślę, że warto troszeczkę tego mojego gadania posłuchać. Sceneria jaka jest, taka jest. Na dworze jest strasznie, słuchajcie, zimno, pada deszcz i śnieg. Ale jeśli chodzi o jajka, ile tego się w ogóle powinno dozować? Mówi się, że na 100 gram miksu powinno się użyć jedno jajko. Tylko teraz jest ale. Jajko jajku jest nierówne. Będziemy mogli kupić w sklepie rozmiar S, rozmiar M oraz rozmiar L. Tu mam akurat M-ki. Te jajka nawet między sobą troszeczkę się różnią. Chociaż nie, nawet są takie słuchajcie, same. I teraz, czy ta jedno jajko na te 100 gramów to jest mowa o LC, MC czy o SC? Po prostu jedno jajko, tak? Ja używam emek, Wam też sugeruję używania emek z prostego powodu. Cenowo wychodzą nawet w porządku. Ja jajka kupiłem akurat za sztukę 87 groszy. Mamy marzec, więc te ceny u Was się mogą różnie, że tak powiem, wahać, ale to są emki. I tego tak naprawdę ja daję jedno jajko na 100 gram. To jest moje jakby takie wyjście bazowe. Dlaczego? Ponieważ jeden miks przyjmie bez problemu 10 jajek na kilogram, tak? I te ciasto będzie się nie kleić, będzie naprawdę fajne. Drugi miks będzie potrzebował dosypania mąki, więc warto zawsze ze sobą mieć mąkę, bądź też miks. Ja używam mąki, ponieważ miksu mi trochę szkoda, a mąka świetnie tak samo sprawdza się, żeby trochę dosypać, żeby te ciasto nie było takie klejące, ma właściwości wiążące. Jak się robi własne miksy, może kiedyś nagram taki film, jak zrobić własny miks, to mąka, zwykła pszenna mąka jest jak najbardziej ok. I wtedy taką mąkę sobie dosypujemy, kiedy miks jest za rzadki. Kiedy miks jest za suchy, dobijamy po prostu jedno jajko i patrzymy, co się dzieje, tak? Ja po prostu zaczynam od 1 do 1, czyli jedno jajko na 100 gram i później po prostu dosypuję albo mąki, lub też miksu, jak wolicie, albo dobijam jajko. Kolejny ważny aspekt przy robieniu naszych kuleczek to jest konserwant. Można robić kulki bez konserwantu. Ja konserwantu używam. Nie jest to jakaś, że tak powiem, straszna chemia. To jest po prostu glikol propylenowy, który pewnie już widzieliście na moim odcinku, jak robiłem dipy. Jeśli nie, to Was serdecznie zapraszam. On tam właśnie występuje w formie konserwantu. I teraz ile go dać? Ja używam na jedno jajko, bo to liczymy na jajko, 7 ml, 5-7 ml, ale na miks słodki, tak? Do miks słodki możemy naprawdę dać 5 ml na jajko, nic nam się nie powinno z tym stać, tym bardziej, że w moim miksie jest po prostu sól, która też dodatkowo będzie nam to konserwować. Co jeśli mamy miks śmierdzący na bazie mączek rybnych? Wtedy sugeruję naprawdę użyć 10 ml na jajko, ponieważ zrobicie 2, 3, 4 kg, dacie za mało tego konserwantu. Naprawdę nie oszczędzać na tym, bo to nie jest jakoś horrendalnie drogie, a nie chcecie później naprawdę, słuchajcie, przyjść do Waszych kulek, jak sobie je zapakujecie i że są spleśniałe, tak? Można się przed tym uchronić, typu, nie wiem, dajemy mniej tego konserwantu, jak ktoś bardzo chce zaoszczędzić i suszymy kulki na kamień. Ale powiem Wam szczerze, czy one Wam wytrzymają rok, dwa, niektóre? Nie wiem. Ja używam 10 ml na jajko do śmierdzących, połowę mniej, czyli 5 ml do miksu słodkiego. I naprawdę kulki mam już niektóre rok, śmierdzące, nic im nie jest, ładnie pachną, tak samo wyglądają, nie schną. Ze słodkimi ta sama sytuacja. Naprawdę wyglądają świetnie. Ok, teraz chciałbym Wam opowiedzieć o kilku innych ważnych aspektach, zanim już przejdziemy do robienia kulek. Pokażę Wam, co potrzebujecie, co warto sobie przygotować. Zanim zaczniemy w ogóle robić, słuchajcie, kulki, to warto już troszeczkę sobie tutaj wszystko przygotować, tak? Czy roller, wyciskacz, flawory, jakiś ręcznik papierowy, naprawdę, bo to się człowiek brudzi. Ja jeszcze dodatkowo lubię użyć sobie, po prostu założyć na ręce takie rękawiczki gumowe, jakie macie, takie będą dobre. Po prostu nie lubię w tym wszystkim mieć tych dłoni, one są tam kolorowe, miks ugniatany, on jest kolorowy.
no może być naprawdę ciekawie. Warto się zaopatrzyć w dwie rzeczy. Po pierwsze, strzykawka. Tu mam taką 60, dość dużą. Ona mi służy do dozowania konserwantu. Bardzo fajna rzecz. I druga strzykawka, która gdzieś mi się tutaj zapomniała. Malutka strzykawka z igłą. Ona jest chyba do 10 ml, aby dozować nasze flawory. Czy też na przykład jak macie barwnik w płynie, to też można. Ponieważ te flawory są takie lekko oleiste, to one są teraz zimne, więc będą troszeczkę gęstsze niż na przykład byśmy to robili latem, więc warto się właśnie w taką strzykawkę z igłą zaopatrzyć, żeby łatwiej nam było to wszystko tutaj po prostu nabierać. Chyba omówiłem takie podstawowe rzeczy, jeśli chodzi o jajka, konserwant i takie drobniejsze rzeczy, które trzeba mieć, aby te kulki zrobić. Zabieramy się, słuchajcie, już za mieszanie naszego miksu. Czas, słuchajcie, teraz na kryla. Tu mamy 800 g miksu, więc powinno być 8 jajek, ale już widzę, że te 1 do 1 to jest troszkę za dużo i tej mąki muszę trochę dosypywać. Damy 7. Dam tutaj 7 jajek i zobaczymy, co się stanie. Czy to jedno jajko zrobi nam robotę. Może się okazać, bo w sumie nie pamiętam, że to jedno jajko będzie za małe, będę musiał dobić. No ale spróbujmy w tą drugą stronę. Więc dajemy sobie do tego miksu 7 jajek. Mamy 7 jajek, dajemy do tego odpowiednio konserwant, czyli na jedno jajko 10 ml, czyli 70 ml konserwantu. Tutaj widzicie, jedna skorupka nam się znalazła. Myślę, że to tylko wzbogaci naszą kulkę. I 10. Tu jest 60, ktoś by powiedział, no ale to 60 to Ci może starczy. Wolę nie ryzykować, naprawdę. Ja robię kulki z naprawdę, jak mi się wydaje, dobrych mączek. Nie żałuję tutaj niczego, robię je dla siebie, więc jak robię dla siebie, to robię je naprawdę, staram się robić je naprawdę fajnie, więc nie ma sensu oszczędzać. Nie oszczędzicie na konserwancie, uwierzcie mi. Nie zrobi Wam to kolosalnej różnicy, że kulki będziecie mieli nagle za 50% ceny. Nie, więc nie ma co kombinować. Jak też możecie zauważyć, ja do śmierdzących kulek nie daję barwników żadnych, ponieważ chcę, żeby moja kulka była po prostu koloru miksu, a nie barwnika. Oczywiście można sobie zrobić kryla trochę czerwonego wrzucić, tak, żeby ten kryl był taki lekko czerwonami jak mączka krylowa. Oczywiście można. Ja akurat kryla robię sobie, że tak powiem, takiego sauté. No zobaczmy sobie tego kryla. No i powiem Wam, że nawet jedno jajko mniej mógłbym tutaj dać. I to na spokojnie, więc dosypuję troszeczkę mąki. Kuleczka krylowa pięknie nam się tutaj urobiła. Spójrzcie, jakie to jest piękne w środku. Są kawałki tej skorupki, która mi tutaj wpadła. Jest tego mniej, ale konsystencja, widzicie, o, ma być taka, że taka glina troszkę, ale nie aż taka twarda, bo mówię, każde ciasto siądzie. Ciasta już, słuchajcie, są gotowe. Za chwileczkę będziemy je wkładać do naszej piekielnej machiny. Ważna teraz sprawa, jeśli chodzi o w ogóle o ciasto, o tłok. Jeśli używacie oczywiście takiej na sprężone powietrze, ale też nawet jakbyście używali ręcznej maszynki, bądź takiej do mięsa, też można to zrobić, to żeby nam się lepiej to ciasto wyciskało, to posmarujmy je olejem. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, tłumaczyć chyba nie trzeba. I co smarujemy? Ja zawsze smaruję tłok i tłok należy posmarować, ponieważ żeby te o-ringi, które tutaj są, nam się nie powycierały za wcześnie i fajnie ten tłok przechodził, to ja zawsze smaruję tłok. Smaruję tutaj troszeczkę w środku tą naszą rurę i dodatkowo jeszcze smaruję ciasto. Tak, z zewnątrz po prostu je smaruję. Oczywiście tutaj będę musiał je w taki walec ułożyć, żeby jak najwięcej go tutaj włożyć sobie za jednym razem. A więc zaczynamy. Tego smarować nie trzeba tak naprawdę.
więc to mogę sobie odłożyć, ale posmarujemy sobie teraz nasz tłoczek i posmarujemy sobie to w środku. Oleju tak naprawdę tylko troszkę. Nie trzeba dawać tego naprawdę dużo. Ja już sobie tutaj daję trochę więcej, żeby jeszcze w środku tam wszystko posmarować. O, smarujemy sobie tutaj ten tłok, tak żeby tylko był tłusty, bo to i tak ciasto będzie jeszcze miało na sobie olej, więc będzie nam to ciągle, że tak powiem, tu natłuszczać. Aczkolwiek po kilku kilogramach, którymś miksie wyciągamy tłok, przecieramy go znowu, żeby nam wszystko tutaj ładnie, słuchajcie, działało. I tak samo robimy w środku. Po prostu sobie to bierzemy tyle, ile ręka sięga i sobie to smarujemy, żeby też te ciasto tutaj dobrze nam wychodziło. Jeśli chodzi o dawanie oleju na ciasto, tak, można sobie to tutaj przetrzeć. Można też, ja tego na swoich filmach nie robiłem, jak widzieliście, można też dać olej, czy to rzepakowy, tak, czy to jakiś inny, czy to rybny, do samego miksu. Wtedy ten miks też będzie nam się trochę inaczej rolował. Już nie będziemy musieli dawać tego na wierzch. Ja akurat oleju nie dawałem, nie daję do swojego miksu żadnych olejów, po prostu sobie to nacieram. Kolejna ważna rzecz, trzeba również natrzeć nasz roller. Jak on jest wyczyszczony, to jest taki tępy po prostu i żeby kulki nam fajnie z niego schodziły, to również olejem warto sobie ten roller przetrzeć, każdą tutaj jego część, bo potem o wiele łatwiej będzie nam się po prostu te kulki tutaj rolowało, tak? Potem wiadomo, to ciasto też jest tłuste, więc nie będziemy musieli tego robić za każdym razem, ale warto właśnie to nacierać. Uwierzcie mi, dużo to jakby nas nie kosztuje, a bardzo potem ułatwia. No i się potem, wiecie, nie zastanawiamy. O, tutaj jeszcze mogę dodać, bo jest takie tępe. Dlaczego na przykład kulki się rozpadają, czy nie wiem, coś źle schodzi, nie chcą schodzić nam z tego rollera. O, no bo właśnie on powinien być taki ładnie tłusty. I nacieramy sobie dół, nacieramy sobie również górę. Fajną też jest opcją, jakby ktoś na przykład chciał tak zrobić, a można tak zrobić, to można na przykład taki olej pomieszać sobie za traktorem, natrzeć tutaj roller i jakby dodatkowo dopalać te kulki z wierzchu w czasie właśnie rolowania. Więc sobie to nacieramy wszystko ładnie i za chwileczkę będziemy już rolować nasze kulasy. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game. I teraz chciałbym Wam zaprezentować kryla. Kryl niestety spotkał się chyba z truskawką po drodze w parowniku i troszeczkę zapał koloru miejscami, ale to nieważne. Kuleczka prezentuje się tak. Świetnie się rolowała, naprawdę. Jest to 18, bardzo fajnie wyszła, tak się ona prezentuje. No mówię, ma takie, no Wy na to po prostu uważajcie, na to nie zwróciłem uwagi, mam nadzieję, że nie będzie problemu. Tak wygląda w środku. Jak widać, słuchajcie, kulki są już gotowe. Troszeczkę to wczoraj czasu mi zajęło. Co robiłem z kulkami później, nie na każdym filmie to będzie widać, ponieważ z problemów po prostu technicznych nie udało mi się dla Was wszystkiego niestety nagrać. Kulki parowałem, a nie gotowałem. I dlaczego wolę parowanie niż gotowanie i Wam też, jeśli macie możliwości, polecam parowanie. Po pierwsze, wszystko co daliście do kulki, atraktor, kolor, flawor i takie inne rzeczy, to wszystko zostaje w kulce. Nawet kolor, słuchajcie, zobaczcie jak taka kuleczka truskawkowa, ona pięknie wygląda. Nic z niej tak naprawdę się nie wypłukało. Wszystko to co było w cieście zostało w cieście, tak jakbyśmy gotowali warzywa na parze. Jeśli byśmy kulkę gotowali, no to niestety jest to jakby proces szybszy, może dla kogoś bardziej wygodniejszy, ale wszystko z tych kulek idzie do wody. I teraz co będziemy robić w dalszym etapie? Trzeba te kulki oczywiście wysuszyć. I tu mamy dwie opcje. Możemy suszyć w takich koszach jak ja mam, możemy użyć do tego worku takiego jakby po ziemniakach, świranki, co kto ma, to będzie ok, byle byłoby to przewiewne i, że tak powiem, w formie siatki, ale nie takiego worka plastikowego oczywiście. I albo dajemy sobie to koło kaloryfera i na przykład raz dziennie, czy tam no raz dziennie wystarczy, troszeczkę te kulki trzeba przemieszać. Albo dajemy to, jeśli kręcimy kulki latem, tak, późno wiosną, gdzie to słońce już jest takie mocne, fajne,
czy po prostu jest cieplej na dworze trochę, jest przewiewnie, to suszymy je na dworze. Ile suszyć kulkę? I to jest, słuchajcie, pytanie. Ja suszę kulki, jeśli chodzi o takie suszenie naturalne, bym tak powiedział, czyli na dworze, jak jest wiatr, jest słońce, to ja kulki suszę około 3-4 dni. I to w zupełności wystarcza, ale mówię tutaj o suszeniu na słońcu, tak? Gdzie jest przewiew i tak dalej, i tak dalej. I wtedy naprawdę z tymi kulkami się nic nie dzieje. Co jeśli będziemy te kulki suszyć przy kaloryferze, w jakimś zamkniętym bardziej pomieszczeniu, to tutaj sugerowałbym nawet troszeczkę ponad tydzień. No musimy oczywiście kontrolować tą kulkę, tak? Będziemy czuć organoleptycznie, czy ona jest jeszcze mokra, czy ona jest taka miękka, ona się powinna tak stwardnieć. I wtedy będziemy mieli pewność, że wszystko jest ok. Ja Wam pokażę, jak to może wyglądać na dworze. Mamy dzisiaj akurat piękną pogodę, bo wczoraj była po prostu masakra na dworze. I Wam pokażę, jak ja sobie to rozkładam. Dajmy na chwileczkę na dwór, mimo że dzisiaj nie jest może zbyt ciepło. Ale chciałbym, żeby te kulki po prostu z tej wilgoci zostały tak troszeczkę, że tak powiem, przewiane, ponieważ dam je pod mur, tam jest o wiele cieplej, słońce się tam opiera. Więc tak to ja przez chwilę będę robił, później po prostu zawędruję pod kaloryfer. Bo mamy marzec, jak to nagrywam, ponieważ chciałem dla Was te filmy nagrać wcześniej, aniżeli później, no i też już mieć zapas. Mam nadzieję, że to, co tutaj mam, starczy mi na cały sezon. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia nad wodą.